Siemanko, z tej strony Spox 2. Miałem mówić znowu Asus, zwykły Asus, tak jak każdy, ale tak patrzę. 300 Hz matryca. Ja cię kręcę. Jeszcze w życiu nie widziałem laptopa z matrycą 300 Hz. Ciekawe w ogóle jak to widać. Macie coś takiego? Używaliście? Ja nie mogę. A tak w skrócie. Laptop Asus 17 cali. Powiem wam, wielgaśne to. Ładnie to wygląda. Zgasł. Klientka wysłała do Asusa reklamację. No i zaraz wam pokażę, na ile Asus wycenił naprawę, bo stwierdzili zalanie. Także patrzcie to, bo to są... No to nie są jaja, kurde. Gdzie my mamy to zdjęcie? A nie będziecie widzieli mojego kursora. Macie tam na dole suma łącznie 9700 zł. Kurde, 9700. Polisz złoty, tu macie kwotę netto, tam macie brutto. Sama płyta główna 7200 netto, brutto 8900, czyli 9 koła za samą płytę główną, plus tam wymiana, co tam jeszcze było napisane? Moduł jakiś, nie wiem, może płytka boczna. Masakra, masakracja. Także dzisiaj sprawdzimy, co jest grane. Płyta już jest zdemontowana przez nas. Oczywiście jakieś tam ślady zalania chyba były. Chociaż sprawdźmy, jak wygląda top case. Czy są ślady zalania, czy nie, bo tego nie wiem. Więc Mieciu rozbierał sprzęt. I pani Karolina, właścicielka, mówiła, że no nie powinien być zalany, ale niestety Asus nie pomylił się tutaj, więc oni nie rzucają takimi bezsensownymi diagnozami. Są ślady zalania. W tym miejscu, gdzie jeszcze? Szukamy. Ogólnie tak samo tutaj. Delikatne podlanie było. Wiadomo, na kamerze tego nie widać do końca, ale mimo wszystko jest zalanie obecne. Co dalej? Top case, bateria. Po baterii nie widzimy zalania, chociaż też tak, jest delikatny nalot. Układ chłodzący. W sumie na wentylatorze już widzę zalanie. O, i patrzcie to. To jest, kurde, ewidentne zalanie, czyli laptop tak czy siak pływał. Nie zawsze klienci o tym wiedzą, mają tego świadomość, bo często jest tak, że klient do nas dzwoni i mówi: panie, ten laptop nie mógł być zalany. A ja mówię: panie, czy tam pani, ja nie mówię, że to pan zalał, tylko może ktoś. No i słuchajcie, ten laptop fabrycznie wychodził z ciekłym metalem. Fajnie, nie? Pójdźmy jeszcze dalej, sprawdźmy. Zobaczcie tutaj ślady. No, pływało to. Drugi wentylator, tak samo. No niestety laptop nie miał lekko. Czy top case i klawiatura gada? Skąd mam wiedzieć? Jak naprawię, to zobaczymy. Także tutaj to wszystko, jakiś tam nalot biały, nawet jak palcem przycieram, jest. No dobra. Zaczynamy, nie? Ostatnio Asus, w sumie przeprosiłem się z Asusem, bo udało się naprawić po wymianie tego Ryzena. Więc może kolejny laptop, kolejna płyta główna wskoczy nam na ruszt i uda nam się naprawić. I słuchajcie, Mietek tam nasz sprawdził i mówi, że jest zwarcie w B+. Tyle on sprawdził i ja tej płyty w ogóle nie mierzyłem, więc za chwilę przekonamy się. Co tutaj w ogóle siedzi? Karta graficzna to jest bodajże RTX 2070, albo może nawet coś lepszego. Nie wiem, czy to nie jest 2070 Super, ale wielki rdzeń. No kurde bele, powiem wam tak. To jest bardzo duży rdzeń. Jak na laptopa, jeden z największych rdzeni, jakie kiedykolwiek widziałem. Jak nie największy. Nie mierzę co prawda ich. Ale kawał rdzenia, ty, no bez kitu. Jakie on ma wymiary? Mam tu dziś naszą linijkę. Czekajcie, przetrę go jeszcze tylko delikatnie. Rozmazałem trochę. No widzicie, tak to jest, jak się szmatką przeciera, która troszeczkę ma w sobie czy ipy, a nie czego? Terpentyny. Wtedy ta pasta się rozmazuje. Już wszystko jest uwalone. Dlatego zawsze mówię, żeby przecierać rdzenie suchymi szmatkami. Zmierzmy rdzeń, gdzie mamy naszą super linijkę. Rdzeń ma 23 mm około na
25, ale byczy. I co dalej? Ciekły metal na procesorze. Procesor, nie wiem, zakładam, że to jest i7 10. generacji. Tak strzelam, mogę się mylić. Ale dobra, żeby nie przedłużać, bierzemy teraz co? Miernik w rękę i zmierzmy sobie to, co nasz Mieciu stwierdził wcześniej, czyli zwarcie w B+, czy to jest prawda. No sprawdźmy, tutaj mamy pierwsze kondensatory. Najlepiej, najszybciej jest zmierzyć kondensatory. No i patrzcie, niestety, ale jest 0,4 ohma na kondensatorach. Źle. Dobra, to jest pierwszy temat. Drugi temat, jaki robimy, zmierzmy sobie rezystancję na wszystkich cewkach. Wszystkie bez wyjątku, bo zaraz się okaże, że będzie kuku. Na zasilanie od CPU 4 ohmy, dobra. Kolejna faza 1,6. To wszystko są, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięciofazowa sekcja zasilania. Co do karty graficznej, to tyle cewek od zasilania to już dawno nie widziałem. Ale 0,7 ohma, 0,8 na grafice jest jak najbardziej akceptowalne. Jak byłoby 0,2, 0,1 robi się kuku, natomiast tu jest wysoko. Idziemy dalej. Kolejna cewka. Zapewne zasilanie pamięci VRAM. Rezystancja 70 ohmów, ok. Tutaj pewnie ramy. Standardowe DDR4, 93, spoko. Ta cewka tata. To może być od mostu, strzelam na ślepo. 4 kΩ, gitara. Teraz ta strona. Tu będzie cewka od 5 V, od 3 V i 3,8 kΩ. No to może w tą stronę, żeby się lepiej oglądało. Pyk. Kolejna cewka 4,2 kΩ, pięknie. No i 4,1 kΩ. A jeszcze tutaj została nam maleńka. 4,3 kΩ. I w zasadzie wszystkie rezystancje wyglądają pięknie. Natomiast mamy zwarcie w B+. Najprościej by było zrobić teraz co? Próbę zwarciową, ale nie spieszmy się z tym, bo skoro płyta jest po zalaniu, przynajmniej widać po obudowie tego laptopa, że tam była ciecz, to jest spora szansa, że gdzieś zalanie na płycie jest, więc idziemy na minionka i sprawdzimy sobie, czy doszukamy się jakiegoś zalania, ewentualnie czego jeszcze? Spalonego laminatu, wypalonego kondensatora. Także chodź minionek, przejrzymy sobie płytę, bo z zalańcami to nie ma żartów. Będziemy patrzyli. No i nawet ten układ od audio, ale ja lubię czerwone płyty, no one są takie ładne, fajnie widać kontrast. Delikatnie to pływało, ale to mega delikatnie. Tak samo tutaj w okolicy, widzicie to? Dopiero pod tym kątem widać zalanie. Także niestety, ale faktycznie płyta była po zalaniu, no i Asus się nie pomylił. Dobra, idziemy powoli. Przejrzyjmy płytę. Nie pali nam się, a chcemy zrobić to, że tak powiem, dobrze. O! BIOS był ruszany. Są tu ślady ingerencji. Dziwne. Czyżby Asus to robił? Tylko pytanie kiedy? No bo topnik jest. Może ten laptop zaliczył wizytę u Asusa jeszcze w trakcie pierwotnej gwarancji. Ciężko powiedzieć. No ale poszukamy Walliego. Jest jeszcze opcja taka, że spaliło jeden kondensator, bo go podlało. Zrobiło się zwarcie na kondensatorze. Dzisiaj robiłem laptopa Lenovo. Niestety tak wypaliło laminat, że oho. Kilka warstw zwęglonych i walczyłem. Prawie 3 godziny zabawy, ale udało mi się zregenerować. Szkoda, że nie nagrywałem, no ale nie wszystko się udaje nagrywać. I tu patrzymy po kolei. To jest bardzo niebezpieczna sekcja. Ajajaj, patrzcie, jest ślad zalania. To są drivery od sterowania MOSFETami. A w tym miejscu, dokładnie tutaj, było zalanie. Mam nadzieję, że ta przetwornica nie była zalana i że z nimi nie dzieje się nic złego. Szukamy dalej.
Kolejne drivery, tym razem od... A nie, to są od CPU, tamte od GPU pewnie. Pewnie. No i co, widzisz coś złego, Spox? No tak... Tak średnio bym powiedział. Tak średnio. No źle to nie wygląda. Tak, gdzie jest KBC? Właśnie, KBC. KBC będzie w tej płycie, patrzcie. To jest ciekawe. Pod slotem na RAM jest folia, ściągam ją. Tadam. I co jest? Jest KBC w technologii BGA. Ale patrzcie, to jest prawie ten sam model, który szukałem ostatnio. Tylko że tutaj mamy KBC IT5125VG, ale 128, a ja cały czas szukałem wersji 192, dlatego trzeba było szukać u pana Chińczyka i pan Chińczyk był dobry, pan Chińczyk, i wysłał nam jeden układ ekstra, bo wtedy pół roku do tyłu wysłał nam spalony, ale zrewanżował się, więc gitara. Co dalej? Szukamy Walliego. Skoro jest zwarcie w B+, to laptopa, wiecie, nie podpinam do zasilania, bo to nie ma sensu. Ten rezystor... O, widzicie na nim brud? To nie jest dobra oznaka. Nigdy w życiu. Ja zakładam, że któryś z tych tranzystorów może być przebity i potem będziemy go wymieniali. Pytanie, czy będę miał na stanie taki tranzystor. Tutaj jest czysto, bo skoro laptop... W sumie klientka nie wiedziała, że był laptop zalany, więc on z dnia na dzień przestał działać, ale tutaj niemal pewniak, że on zakończył swój żywot w momencie, kiedy... Kiedy co? No kiedy, kurde, miał kontakt z cieczą. Teraz tak, to wszystko, patrzcie, jest jeszcze brud oryginalny. Jest szansa, że któryś z tych kondensatorów jest przebity. O, to jest ciekawe. Kto wie, gdzie występuje ten transmitter? 70 DP 159. Kto wie? Ręka do góry. Napiszcie w komentarzu. Fajny akcent. No ale jakby nie patrzeć, nigdzie nie widać żadnego spalonego elementu, więc trochę niedobrze. A właśnie, jak na ściekły metal, to tak trochę pojechałem wszędzie, ale nie zwróciłem uwagi na procesor. I zobaczcie, w tych laptopach Asus nakładał ciekły metal fabrycznie, z tego tytułu, że konstrukcje mega się grzały, a nie ma nic lepszego od ciekłego metalu, przy czym to połączenie jest ultra niebezpieczne. To wszystko jest dobre, dopóki działa. A miałem już właśnie te laptopy z czerwonymi płytami, gdzie ciekły metal po prostu wyleciał i był problem z płytą główną. Tu jeszcze w sumie możemy zabrać tą folię, może pod nią coś spalonego będzie. Pyk. Te dwa kondensatory to mi się nie podobają. Zakładam, że w B+ jest trzaśnięty jeden kondensator i to on może powodować pupę. No i w sumie, słuchajcie, może dzisiaj będzie taki krótszy materiał, 13 minut nagrywam. Lutujemy dwa kable, podamy napięcie rzędu 1 V, nie więcej. 1 V, 2 ampery. I zobaczymy, co się będzie nagrzewało, bo coś musi się nagrzewać, bo takie zwarcie to nie jest przypadek. Można byłoby teraz mierzyć tranzystory, jasne, jest to nawet lepsze rozwiązanie, przy czym z tymi pomiarami jest tak, że jak masz bardzo dobry miernik, to szybko Ci to wyjdzie, natomiast jak masz gorszy miernik, to z własnego doświadczenia wiem, że różnie z tym bywa. Teraz tak, szukamy plusa, no i teraz tak. Masa jest po lewej stronie, z prawej strony mamy... Nie, źle mówię. Plus jest na kondensatorze tutaj, czyli cała ta ścieżka czerwona, taka jasno-czerwona, to jest plus. I ten plus wchodzi na te kondensatory z tej strony. O, widzicie? Czyli tu lutujemy plus, z tej strony minus.
To jest najważniejsze, żeby nie pomylić tutaj biegunów. Więc trochę cyny nasmarkamy. Zaraz upalimy termowizję. Niech się dzieje, co ma się dziać. Z dwóch stron możemy to elegancko podlutować. Dużo zwolenników mówi, i oczywiście ma rację, podlutuj się do rezystora pomiarowego. Pewnie, że tak. Jest to chyba najlepsza opcja. Ja już tak przyjąłem taktykę, że kondensator. Każdy robi to wiadomo po swojemu, więc szanujmy te rozwiązania. I teraz tak, lutujemy dwa kabelki, bach. Śmiesznie by było, jakby się okazało, że podlutowałem się do kondensatora, który jest walnięty. A już raz tak było. To było niesamowicie głupie, ale prawdziwe. Teraz co? Co teraz? Spoksiu, spoksiu. Termowizja góra. Mamy termowizję od góry. Zasilanie na aplikacji Corada. Pyk. Ustawmy sobie może nawet 0,9 V. 0,9. 2 ampery. Spoko. Podłączamy zasilanie. O. No i zaraz zobaczymy, gdzie jest jakiś Wally nasz. Będziemy szukali. 3, 2, 1, go, opuszczamy zasilanie. No i patrzcie, płyta pobiera 1,3 ampera. I nie dochodzi do spadku napięcia. To któryś z tranzystorów od CPU jest przebity i zapewne to napięcie wchodzi albo na CPU, albo na GPU. Musimy teraz cierpliwie poczekać, zobaczyć, co się będzie nagrzewało, bo w tej konfiguracji coś będzie się musiało nagrzewać. To nie jest naturalne, żeby podawać 0,9 V na B+, i żeby nie dochodziło do spadku napięcia. Coś myślę, że CPU się może delikatnie nagrzewać, aczkolwiek odbłyski świetlne wynikają z tego, że jest ciekły metal. Więc odwróćmy sobie płytę. No i co? Nie ma nic, tak? Co w takim wypadku zrobić? Ty. Ja Wam powiem, co można zrobić. Można wziąć miernik w łapę i jeżeli górny tranzystor jest przebity, to puszcza z wejścia na wyjście, tak w skrócie, to zmierzmy sobie teraz te cewki. Jeżeli na którejś z tych cewek jest 0,9 V, to znaczy, że jeden z tych górnych tranzystorów jest przebity i trzeba będzie go pomierzyć. Dobra, teraz tak. Tutaj jest 0,0. Tutaj już nie będzie. Wszystko jest 0,0. Oho, patrzcie. Widzicie to? 0,3 V. Czyli tutaj mamy gdzieś naszego kolegę. I to są oczywiście co? Cewki od brakuje mi słowa, wielofazowej sekcji zasilającej GPU, bo jak to jest RTX 2070 albo coś lepszego, no to w laptopie to jest w ogóle kosmos, ale skoro matryca jest 300 Hz, to musi być moc. No dobra, to wiemy. Skoro napięcie na tych cewkach pojawia się rzędu 0,3 V, to któryś z tych tranzystorów bankowo jest walnięty, więc będziemy musieli sobie pomierzyć je i nic więcej, bo żeby teraz było widać na termowizji, patrz ty, czekajcie. Zastanawiam się, czy to przy tak niskim prądzie pobieranym jest to możliwe do zobaczenia, ale chyba nie. Nie da rady. Nie nagrzewa się w ogóle chipset. Tak bywa. Szukamy ostrości. Chociaż patrzcie, tak delikatnie odbłyski świetlne są, jasne. Ale delikatnie widać dookoła, że jest ciut inny kolor. No i zobaczcie, co byłoby, gdybyśmy teraz podali 20 V na zasilaczu stabilizowanym. To by 20 V poszło bezpośrednio na chipset graficzny i byłoby z nim co? Papa. I
fakt faktem nie wiemy, co zrobił Asus. Czy podawał jakieś zasilanie? Myślę, że nie, bo oni mają swoje odpowiednie procedury, więc oni by tej płyty nie ubili bardziej, ale tutaj wszystko się mogło zadziać, więc dobra. Zasilanie ściągamy, kabelki odlutuję, albo w sumie mogą zostać. Niech zostaną. Grot termowizja zobaczyła, więc będzie lipa. Teraz tak, idziemy na minionka. Musimy sobie przemierzyć tranzystory. Pytanie, czy ja taki tranzystor będę w ogóle miał na podmiankę. Nie lubię tych tranzystorów, no ale cóż. Zaraz Wam powiem, o co chodzi. Nie mam żadnej pomocy w postaci PDF-a. Tak w skrócie. W lewym górnym rogu tego tranzystora wchodzi 20 V. Bramka jest zapewne w tym miejscu, bramka 1 i na dole mamy bramkę drugą, bo to jest podwójny MOSFET, tranzystor. I jeżeli MOSFET jest walnięty, to może mieć zwarcie pomiędzy wejściem a wyjściem. Jeżeli zrobimy teraz pomiar rezystancji między wejściem a wyjściem i na tym MOSFETcie będzie niska rezystancja, no to on jest walnięty bankowo. Więc miernik w łapę. Ciekawe, czy mogę sobie poczekajcie. O, jak fajnie, patrz. Nie będę musiał się wysilać, jeżeli chodzi o patrzenie na ohmy. Tego mi zawsze brakuje. Muszę kupić miernik taki z prawdziwego zdarzenia, żeby pokazywało to sensownie na ekranie, to raz, a dwa, żeby mnie miernik w bambuko nie robił. Aczkolwiek ten fluk, powiem Wam tak, sztos. Jeżeli chodzi o te wszystkie pomiary, to bardzo jestem z nich zadowolony. No i teraz idziemy. Pomiędzy wejściem a wyjściem 0,2 ohma na pierwszym MOSFETcie. Nie, to byłoby za piękne, żeby od razu ten był trzaśnięty. Drugi 0,2, trzeci. Pewnie na wszystkich wyjdzie zwarcie, więc pomiędzy bramką zaraz będziemy mierzyli. Tak. Czyli MOSFET nie jest przebity w tą stronę. O proszę, chociaż tyle. 0,2, no dobra. To teraz pomiędzy wejściem a bramką 48 kΩ, pomiędzy drugą bramką 34 kΩ. MOSFET numer 2 48 35. Trzeci MOSFET 48 35. No dawaj dalej. Kolejny MOSFET 47 35. Kolejny MOSFET 50 35. Ej, bo się kończą MOSFETy. 48 35. Patrz, ostatni MOSFET, ty Franco. Jakie to jest głupie, nie? Patrz. Pomiędzy wejściem a bramką. Cyk. Ile mamy? 3,8 ohma. Kaszanka, on jest walnięty. Nawet w sumie, patrzcie, widać. To widać. I teraz druga bramka. 35, czyli na bramce pierwszej jest zła rezystancja, jest niska. On jest przywarty. I on robi dupę. No i ta różnica. Na tych MOSFETach, zobaczcie, jest 0,2, 0,1 ohma, skacze. Natomiast na tym 0,2, czyli nie ma lipy. Jeszcze sprawdźmy kolejny, żeby nie było. 47, 41. Jakby nie patrzeć, pomiar takiej rezystancji, to jest najważniejsza rzecz. Zakładam, że są to MOSFETy dużej mocy. To są te powerfety, czy jak one się tam nazywają. Mają pewnie, nie wiem, 100-150 amperów. Na pewno dużo, bardzo dużo. Czyli, no i zobaczcie właśnie, bo to jeszcze, jakbym tak się przyjrzał wcześniej, widzicie? Tak jakby gotowało się coś. Tutaj doszło do zwarcia
i delikatnie odbarwił się topnik, pozostałości topnika po lutowaniu zapewne, chyba że to jest zalanie, ale myślę, że to może być topnik. Także teraz tego MOSFETA musimy sobie ściągnąć, hoter w rękę i nagrzewamy dupka. Pytanie, czy będę miał taki MOSFET na stanie w firmie, bo nie mam zielonego pojęcia. Może z wylutu z drugiego Asusa wezmę. Pożyczymy sobie go na krótko, na potrzeby testów. No i nagrzewanie tej płyty, powiem Wam tak, łatwe nie jest. Dawaj, dawaj, dawaj. O, cyk. Zszedł. No, widać po cynie, że jest trochę zaspawana, bo od razu jest to widoczne. Ok, teraz MOSFET sobie możemy zmierzyć na sucho. Pyk. I gdzie my to wtedy mierzyliśmy? Tak możemy go zmierzyć. Tutaj zwarcia nie ma. Nie ma, nie jest źle. Natomiast to było pomiędzy wejściem a bramką. 4,7 ohma. Ewidentnie jest co? Zepsuty. No i teraz, co teraz zrobimy? Teraz to, kurde, zróbmy pomiar rezystancji z wylutowanym tranzystorem. I idę o zakład, że w tym momencie w B+ już nie będzie zwarcia i ta płyta teraz możliwe, żeby się włączyła i dałaby obraz, tylko karta graficzna albo zadziała, albo w sumie nie zadziała. Dlaczego tak mówię? Bo bez jednego tranzystora to też może, grafika może działać. Nie będzie miała pełnej mocy, ale jest spora szansa, że zadziała. I patrzcie, mierzymy rezystancję względem B+. B+ względem masy. Ile jest? 6 megaohmów, czyli zwarcia jako takiego nie ma. Potrzebujemy wlutować tego koleżkę na podmiankę. Także poczekajcie, usuńmy sobie starą cynę, bo nagrzewanie laminatu, a gdzie on jest wielowarstwowy, gruby, dookoła jest wiele cewek i to realnie wpływa przede wszystkim na rozpraszanie ciepła, zajmuje więcej czasu niż byśmy tego chcieli. Teraz tak, topnik. Pyk. I kto wie, ten laptop do nas chyba z Anglii przyszedł, coś tak mi się kojarzy. W Anglii generalnie albo to jest tak, oddajesz do serwisu autoryzowanego i godzisz się na cholernie wysoką kwotę naprawy, albo szukasz jakiegoś pana Turka, no i jemu oddajesz, bo to oni tam przeważnie bawią się w serwisy. I niestety wielu z Was pisało, że z jakością tych serwisów jest po prostu kiepsko. Nie wiem dlaczego tak jest. Nie mieszkam, nie wiem, ale możecie napisać ci, co wiedzą. No dawaj, zbieraj tą cynę. Temperatura 350. Lutownica sobie ledwo radzi, bo laminat jest naprawdę gruby. No dawaj. Ach! Jakieś włoski. Zabieraj to. Dobra. Teraz nałożymy sobie nową cynę. Chodź z box. Nowa cyna to podstawa. No i jeszcze tranzystor. Pyk. I lutujemy. Jakieś tam myszy mi za ścianą chodzą. Nie no, żartuję. Nie tak tam się rozbija. Coś tam nasz Mieciuś robi. Trochę cyny. No i widzicie, ten grot jest za mały. Nie ma takiej pojemności cieplnej. Biorę hota w rękę, dogrzewam, pomagam sobie. Cyk. O, i o to chodziło. Dobra. Pamiętajcie, trzeba sobie radzić. Nie chodzi głównie o to, żeby wydawać fortunę pieniędzy na wszelkie możliwe sprzęty, tylko chodzi o to, żeby wydawać na coś, co faktycznie zdaje egzamin, przyspiesza nam pracę i działa. I tutaj nawet jakbym użył kiepskiej lutownicy, kiepskiego grota, mając hotera w ręku i tą zdolność, że umiem używać 2 łap na raz, jestem w stanie to lutować. Teraz tak, tranzystory. Nie wiem, czy mam taki tranzystor. Chcieliście ostatnio, żeby nagrywać materiały bez przycięć, więc
Postaram się tego nie robić, więc zobaczymy, jakie tu są MOSFETy. O, wypadł, więc to będzie pewnie... Nie, to jest Dual Asymmetric MOSFET, ale jego wyprowadzenie jest inne. Tam jest taka... Kurde, nie mam tych MOSFETów. Coś czuję, że mogę ich nie mieć. Tak, bo patrzcie. To są takie francowate MOSFETy, gdzie w jednym jest... O, może tak. Nie podejdzie. Jeden z drugim nie jest kompatybilny. Pomimo, że to są obydwa N-channel podobnej mocy, ale już no, są delikatnie inne, bo chodzi wszystko o ten ząbek. Zobaczcie, jaki to jest pin od bramki. A tu jest inaczej wykombinowane, więc no niestety. Także tutaj szukamy dalej czegoś, co wygląda w podobny sposób. Ale mogę tego nie mieć. Tak, kurde, mi coś w głowie siedzi. Znajdź taki MOSFET. Znajdź. W takich pojemniczkach sobie trzymam właśnie tranzystory. Ale dokładnie tego rodzaju tranzystora widzę, że nie mam, bo to jest tak. O, jest taki. Ten jest stosowany w acerach, bo to jest AON 6992, dajmy na to. Pewnie kamera nie wyostrzy. On ma taki schemat wyprowadzeń. Czyli w zasadzie mamy 3 rodzaje wyprowadzeń MOSFETów. To jest kolejny Dual Asymmetric MOSFET. Pyk. I ten trzeci był... Ej, mam tutaj jeden MOSFET, patrz. Mam taki MOSFET. O, zaraz go użyjemy. Go zmierzę go. Sprawdzę, czy on działa. Chciałem powiedzieć o tym trzecim. Gdzie jest trzeci? Gdzieś już mi go wsiąkł. Wsiąkł. Come on, baby. Ej, ja mam te MOSFETy, bo to jest ten AONy 6932, tylko kurde, gdzieś są odłożone. O, czekaj, patrz. Ostrz. Ostrz, dziadu. Sprawdzimy. Nie, to jest 6992. To nie to. Dalej to nie to. Szukamy. Szukaj. Kto szuka, nie błądzi. Ok, mam taki MOSFET w dłoni. Oczywiście nie wyostrzy kamera. To jest AON 69, chyba 96. I on ma taki sam pin. Myślę, że ma parametry bardzo, bardzo podobne. Nie będę się teraz doszukiwał. Ja tylko zmierzę sobie rezystancję, jaka na nim jest. Czyli pomiędzy bramką a wejściem. Nie mamy nic. Tutaj jest gitara. Jest ok. A ten też wygląda dobrze. A ten był spalony. Ten pochodzi z tego Asusa. Dobra, bierzemy go. Idę wlutować. Zaraz się okaże, że po wlutowaniu jest zwarcie. Ale kto wie. Czasami właśnie mierzenie takich elementów na sucho, gdzie on się kiwa na lewo, na prawo, jest. No. MOSFET właśnie odleciał. No dobra. Mam drugi pod ręką. A nie, odleciał, ale niedaleko dalej. Ale widzieliście, wyrwało go z butów centralnie. MOSFET odwracamy. Nagrzewamy laminat. Najlepiej by było teraz mieć dokładnie ten sam układ, no ale skąd ci go wezmę, nie? Nagrzewamy. Już cyna zaczyna pracować. Trochę topnika podleję. Może się napręży delikatnie. Wygląda znośnie.
prawie jak stąd. Teraz mnie nie interesuje nic innego poza rezystancją. MOSFET jest gorący, ok, ale najważniejsze jest to, czy pomiędzy wejściem a bramką nie ma niskiej rezystancji. 27 kΩ, druga bramka 29 kΩ. Dobra. Teraz trzeba będzie szybko podłączyć płytę, bo tranzystor wygląda dobrze. Odkładamy wszystko na bok i spróbujemy go uruchomić. Przy czym nie mam zasilacza asusowskiego, więc zaraz będę musiał naszemu Mieciusiowi powiedzieć, żeby nam przyniósł oczywiście co? Zasilacz do Asusa, bo pewnie brał go ode mnie dzisiaj. Jeszcze wczoraj miałem. Dobra, to sobie zabierzemy, tą cynkę później, to już po materiale, nie? Teraz punkt wyjścia, uruchomić Asusa. Asus, come on. Dawaj, to wszystko na bok. O. Fajne te laptopy, tylko szkoda, że się tak psują, nie? No ale umówmy się, żeby one długo działały, to nie można ich też co? Zalewać. Teraz złóż te puzzle. Nie ja go rozkładałem, więc bez kitu to wszystko jest tutaj brudne. Widzicie? Wszędzie taki biały pył, osad. Pływał ten laptop. I to wcale nie mało. Weź to teraz podłącz. Antenki w ogóle to czasy się zmieniają. On ma wbudowaną kartę Wi-Fi. No i wszystko już jest na płycie głównej, poza dyskiem twardym. Jeszcze Asus nie robi dysków twardych lutowanych. Dell już tak robi w najnowszych konstrukcjach. Ale myślę, że niedługo Asus też dołączy do grona tych firm, która będzie robiła to samo, nie? Dobra, podepnijmy sobie to. Włącznik. Nie wiem, czy tam z tamtej strony była jakaś tasiemka z włącznikiem. Ciężko mi powiedzieć. Może się uruchomi. No właśnie, dziadu. Właśnie, to tasiemkę trzeba podłączyć. Albo na tyle wchodzi. Ej, no bez kitu, tak krótko wchodzi. Antenki, grey. Gdzie jest grey? Szary. Ja tu trochę nie widzę kolorów. Ale może się uda. Dawaj, pyk. White, biały. To są kolejne rzeczy, które można, jakby nie patrzeć, uszkodzić przy demontażu i ponownym montażu laptopa. Właśnie podłączenie takich antenek typowo z karty Wi-Fi, nie? Ile on ma tych anten w ogóle? Kurde. Jakież to jest skomplikowane. Więcej czasu będę podpinał, jak skręcał płytę. Dobra, dawaj to. Tu jest jeszcze jakaś jedna AUX. Cokolwiek to oznacza i do czegokolwiek to służy. Pyk. No dobra. Weź to złóż. Jakieś śruby. Właśnie, nie mam śrubek przygotowanych, także słuchajcie, robię pierwszą pauzę i idę po zasilacz, bo bez tego ani rusz. Jestem z powrotem. Mam śrubki od miecia, mam zasilacz, jakaś ładowarka, prawie 12-amperowa. Kurde. 20 V razy 12 amperów, 200 watów. Około. Jest moc. Teraz tak, wkręcamy. Wkręćmy jakieś podstawowe śruby, żeby nie było, nie? Tutaj jest jedna. Pyk. Głośniczki podepnijmy. Druga śrubka. Miejsce na dysk twardy. Dysk twardy podepnijmy mój Samsung testowy. Ej, a tu co jest? A, na kartę? Jak to? Ty, o co to chodzi? Ale jajca. Ten dysk, nie ten dysk, co ja mówię? Ta płyta główna ma dziwną ilość slotów. Patrzcie to. Tu jest jeden dysk twardy PCI Express. Tu jest jakieś drugie dziwne złącze. Albo i takie samo. Chyba jedno złącze na dysk PCI Express? Możliwe, że tu jest drugie złącze na PCI Express.
Ja pierdzielę. Trzecie złącze, czwarte złącze. Ej, bez kitu? Robią laptopy, gdzie można podłączyć 4 dyski PCI Express? Możliwe to? Chociaż w pojemniku jest WLAN. To po co on ma tyle kabelków lutowanych do płyty głównej? Dziwne, to wszystko to jest dziwne. Czekajcie, to może tutaj ma być LAN. No dobra, czyli ten laptop ma 3 sloty PCI Express. Kurde, grubo, naprawdę, można się bawić. Pamiętam, jak w komputerze swoim stacjonarnym miałem 2 sloty i mówiłem, wow, jaki to jest kosmos. No, to te czasy się, widzę, zaczynają powoli zmieniać. Nawet nie wiem, gdzie coś się podłącza, no ale dobra, ten kabelek na razie odkładamy. I dalej skręcamy płytę, musimy złapać na jakieś podstawowe śruby. Doszukajmy się czegoś sensownego. Tutaj nie, jeszcze tutaj na rogu, o. Myślę, że to będzie w tym miejscu. A, dobra, tutaj. Grunt to, wiecie, nie śpieszy się, bo nikt nas nie goni, a złożyć to poprawnie. Kabelki idą tędy. Wentylator numer 2. Jakoś tak to idzie pewnie. To w tą stronę nie, no jak? Jak to się wkłada? Ty, no nie umiem tego ułożyć. Seryjnie. Jakoś tak... A, tutaj ma być... Patrzcie, już dobra, rozumiem, bo wycięcie płyty, ta płyta generalnie jest zaprojektowana pod model 15-calowy i standardowo w 15-calowym laptopie w tym miejscu jest wentylator i to widać, jest spasowanie. Wtedy mamy wentylator w tym miejscu, a że to jest 17, to patrzcie, oni zrobili to tak. A przez to, że ja tego laptopa nie rozbierałem, to nie mam zielonego pojęcia, jak to było. Człowiek się musi trudzić. To jest taki challenge swoją drogą, nie? Ktoś rozbiera laptopa, a potem ty weź go złóż. To jest dopiero hardcore. A co się w ogóle stanie, jak dobierzesz złą długość śrub i przewalisz obudowę i takie cycki się robią wtedy na obudowie. Wtedy jest kuku, wtedy jest kwas, wtedy jest niesmak. Niestety, ale to się też zdarza. Napiszcie, kto z Was przekręcił śruby od obudowy i takie cycki się zrobiły na top case'ie. Wiecie, o co chodzi, takie wybrzuszenia. Niemiłe dla oka. Teraz tak, to pyk, taśma matrycy, wentylator, bach i RGB backlight. Takie cuda. Pasta. Jeszcze przydałaby się pasta, jakakolwiek. To jest pasta? Jest pasta. Starte. Ciekłego metalu nie tykam, bo na układzie chłodzącym on tam jakkolwiek był. Przy czym z układu chłodzącego zetrzyjmy tą pastę. O, właśnie tą. Ale tu jest byczy kawałek pasty. Ja nie mogę. Szok. A pasta, słuchaj, na kamień. Ale zeschnięta na amen. Kurde. I teraz z układem chłodzącym pod kosz dmuchnę i nara. I znowu powrót, pyk i czyścimy, nie śpieszymy się. Tak jak wspominałem wielokrotnie, to będzie taka mantra. Terpentyna do usuwania pasty. Nie izopropanol, który rozmazuje pastę, tylko terpentyna. Dzięki temu nie ma tych mazów chamskich. Dobra, to mamy. No jeszcze ten ciekły metal na rdzeniu. Nie podoba mi się to. Ciekły metal teraz jednak zetrę, bo powiem Wam tak. O ile tutaj nie jest źle i ten ciekły metal wchodzi teraz w strukturę szmatki, ok. Tak, ciekły metal na procesorze nie podoba mi się. Trzeba będzie to pozbierać. O.
Ciekły metal, mówię, to jest fajny wynalazek, ale on jest strasznie niebezpieczny. Dobra, mniej więcej usunięty. Ja już później poza kamerami i tak będę musiał to wszystko doczyścić. No i tak samo zobaczcie, tu jest taki plum w tym miejscu. I to jest mega niebezpieczne, więc to trzeba wszystko pozbierać. Bo tutaj nie ma lipy, nie ma jaj, znaczy się. Patyczkiem trochę, po trochu. O. Myślę, że na procesorze i tak będą jakieś wrzery delikatne. A ile dokładnie wyjdzie w praniu. Najważniejsze, żeby te kropelki ciekłego metalu nie poszły nam na płytę główną, bo wtedy będzie co? Fatality, Mortal Kombat. Więc z takiego materiału, nawet jakby się nie udało naprawić laptopa, możecie zobaczyć, w jaki sposób radzę sobie z ciekłym metalem. Jak usunąć ciekły metal. Tak będzie można tytuł filmu nazwać. Jeżeli sprzęt nie wstanie na nogi, bo tego nie wiemy, to napiszę tytuł: jak usunąć ciekły metal z drogiego Asusa. No i poszło. Czy rdzeń ma wrzery? Ma. To nie jest tak, że ja go porysowałem patyczkiem. On ma wrzery od ciekłego metalu. Bo ciekły metal jednak reaguje. Teraz co? Pasta. Gdzie ją dałem? Tu jesteś. Chodź maleńka. GD900 w niedużej ilości. Pyk. Na pluma takiego. Oddalamy perspektywę. O, odwracamy układ chłodzący i pytanie, czy to teraz już będzie spasowanie, czy nie będzie. Jak się to tutaj mocuje. Dobra. Ładne chłodzenie. Powiem Wam, bardzo ładna miedź. Nie znam się za bardzo na tych metalach, ale kolorystyka tego podoba mi się. I teraz zgodnie z cyferkami. 1. Nie dokręcamy na maksa. Przynajmniej ja nie dokręcam. 1, 2, 3, 4. Te śruby jakieś takie zjechane. Ten gwint jest, powiem Wam, zjechany trochę. I to raczej ludziki z Asusa. O, aż aparat nie chce ostrzyć. Ten gwint jest zjechany. Ciekawe, w jakim wieku ludzie pracują na takich serwisach centralnych? To mnie, kurde, zastanawia. Czy to są młodzi ludzie, to są studenci, czy są, nie wiem, plus 30? Jak to się ma do rzeczywistości? Kto pracuje w tych serwisach autoryzowanych, centralnych? Bo dlaczego taka śrubka jest zjechana? Aczkolwiek pełnej historii laptopa nie znamy. Może on był w międzyczasie w jakimś serwisie, potem w Asusie albo na odwrót. Możliwości jest bardzo, bardzo wiele. Teraz tak dokręcę. Sorry za to łapę. Pyk. Ile nagrywamy? 48 minut. No i to jest, widzicie, 48 minut, kiedy mam części praktycznie pod ręką i bez przycięć. No jedno krótkie. W sumie tego nie dałem, ale bez tego się obejdzie. Później to damy. To. Baterii nie mam. Na śmieciu mi baterii nie dał. A nie, jest bateria, spoko. Już źle powiedziałem, baterię mamy. Mówiłem o baterii, że nie jest zalana. Czy tam delikatnie podlana. Bateria, chodź baterio, chodź. Cyk. Na razie go uruchomię bez baterii. Chyba. Wkręcimy, dużo widzicie, nie? Wkręcam baterię. Bez tego ani rusz. Dobra, na 2 śrubach będzie się trzymała. Chłodzenie do PCH. Jest tutaj oczywiście z termopadem w pojemniku, ale zostawiamy. Jak ma ruszyć, to i tak ruszy. No to kurde, słuchajcie, zaraz zobaczymy. Ciekawe. Dół na razie zabieramy na bok. Cyk. Najpierw co będzie mnie interesowało, czy w ogóle wentylatory kręcą.
bo jest szansa, że to w ogóle nie zagada. A ja sobie tutaj gadam, pitu, a nie wiem, czy działa. Mogłem na termowizji sprawdzić, czy się nagrzewa płyta, czy startuje, ale zobaczymy. Podpinam zasilanie. Nic się nie wydarzyło. Serio? A włącznik zareaguje? O, włączył się. Kurde. Klawiatura się zapaliła. Już myślałem, że dupa. Klawiatura zaświeciła się. Tak, ale wentylatory nie kręcą, więc wiecie, myślałem, że nie działa. Możliwe, że robi teraz resety. O, wentylatory kręcą, patrzcie. No i czekamy. Wentylator... Jest obraz! Ruszył. Dobra. Co mamy za procesor? i7 10875H. Nie spotkałem takiego CPU. Dobra. Grafika Nvidia RTX 2070 Super, czyli jest wydajność. Nie widzi mojego dysku twardego. Bo go nie wkręciłem. Dobra, czekajcie. Ale już jest dobrze, już jest dobrze. Ok, odpinamy zasilanie. Cyk. I pamiętajcie, jeżeli robicie cokolwiek z laptopem, zawsze baterię wypnijcie, podejmujcie działania i dopiero wtedy testujcie. Więc bateria odpięta i dopiero wtedy cokolwiek. Taśma matrycy, dysk twardy. Zawsze bateria pierwsza. Bo jak zrobimy to inaczej, to niestety może być z tym problem. Więc teraz szybki test. Ten dysk pochodzi z Asusa tego Bartka, więc jest szansa, że wszystkie sterowniki od razu zatrybią. Będzie działała Nvidia. Będzie pięknie. Teraz tak, zapinka. Słuchajcie, z tą zapinką od Asusa trzeba z tym uważać. Jak cofacie ją, to delikatnie. Teraz delikatnie, takim mega delikatnym ruchem cofnąłem ją, a jakbyśmy machnęli mocniej palcem, wyskakuje ta zapinka. I wczoraj do mnie dzwonił klient z Polski, robił konserwację laptopa, czy coś ten deseń. Wyskoczyła mu ta zapinka, jak ją pociągnął do tyłu. Na płytę główną poszła iskra, laptop padł, więc pewnie będzie też na naszym kanale. To mamy wpięte i teraz tak, żeby... Chodź tu, baby. Chodź. Żeby cyrkulacja powietrza nie była zachwiana. Pyk. Podłączę. Zepnę go, wiecie co, na. O, tak żeby to miało ręce i nogi. Dobra, bateria jest wpięta. Nie wiem, czy z baterii się odpali. Bo może w sumie bateria będzie rozładowana, bo jak było zwarcie w B+, to przeważnie to się kończy czym? Albo ubiciem baterii, bo jest głęboko rozładowana i ona się potem nie podniesie, albo po jakimś czasie wstanie na nogi. Wcisnąłem włącznik. No. Asus. Dobra, zapaliło się. Jakiś taki późny samozapłon ma. Mrugnęła klawiatura. Dosłownie na pół sekundy. Słychać terkoczący wentylator. Myślę, że Ty słyszysz to, czy nie? Ale jarmoli. Niedobrze. Wentylator do zmiany. Czekamy na obraz. Come on. Ale 300 Hz matryca. Jeszcze nigdy nie miałem okazji czegoś takiego doznać. Powiem Wam, że chyba 2 wentylatory wymagają wymiany. Łożysko jest zatarte w jednym bankowo. Teraz będzie przygotowywanie urządzeń, czyli moment, którego po prostu nienawidzę. Nienawidzę tego momentu. Czekamy. A jak Wy dbacie o Wasze laptopy? Robicie raz na 2 lata rozbieranie, wymianę pasty, czy nie robicie tego? Powiem Wam tak, z własnego doświadczenia wiem, że nawet przedmuchanie sprężonym powietrzem we wloty laptopa już jest całkiem spoko. Tylko żeby było tak w 100% zgodnie ze sztuką, byłoby bezpiecznie odpiąć wentylatory od płyty głównej. Hasło, cyk, enter. O kurde, już jest płynny kursor. Grafika
Niby jest, ciekawe. Odpalmy Wallaya, ale się szybko włączył. Pierdzielony. Jeszcze HW Info. Bo skoro sterowniki NVIDIA mamy najnowsze, to jest spora szansa, że to od razu będzie działało, nie? Ciekawe. To jest bez kitu ciekawe. I ten procesor jest jakiś taki dziwny. i7 10850H. No to nie spotkałem. Zegary 4.8? Wysokie. Dobra, odpalamy Wallaya. Zobaczymy, co się w ogóle dzieje. Co będzie w tym lesie? Czy będzie wow, czy nie będzie wow? W sumie ostatnio u pana Bartka był RTX 3070. To wiadomo, że jest mocniejszy od 2070. No ale tutaj mamy, nie wiem czy widać, 110 FPS w lesie. Czyli ta karta graficzna technologicznie, tu mamy 130, 120, 130. Jest zawsze spora szansa, że RTX 2070 Super z odpowiednio wysokim TDP jest bardziej wydajny niż RTX 3070 z następcy tego laptopa, bo to jest Asus Strix Scar 17. Szumi dupek. Temperatura 68 stopni, 92 FPS-y. Płynniutko jest, elegancko. Mogę sobie chodzić? To jest fajne. Nie umiem. Play. No słuchajcie. Pierwszy test pokazał, że karta graficzna działa. Procesor oczywiście no, musi działać, nie? Możemy jeszcze sobie odpalić furmarka. Ciekawe, czy na nim się furmark odpali, właśnie. Ale szybko chodzi ten laptop. O, furmark jest. Na tamtym Asusie nie odpalał się. Czekajcie, tylko zminimalizuję Wallaya. Gdzie jest Wallay? Unigine. Chodź tu. Wallay. Kurde, 120 FPS-ów na tej scenie. Ciekawe, ile wasze sprzęty łapią. Moglibyśmy zrobić kiedyś taki ranking laptopów, kto ile ma. Komu musiało być uczciwe. Ale piękny wynik. Jest moc. Moc i to w takim, znaczy no niekompaktowym laptopie, bo to 17 cali, no ale dobra, quit, ale jest moc. I teraz spróbujmy odpalić furmarka. Burn in. Ile on ma FPS-ów? Nie wiem. To nie to. Burn in test, sorry. 241 FPS-ów mamy na Burn in test w furmarku 1.13. Napiszcie, czy macie możliwość sprawdzenia, ile wasz sprzęt osiąga, ile macie FPS-ów. Mój komputer z RTX-em 3060 niestety, ale jest słabszy od tej karty graficznej. Ja mam RTX-a 3060, PC-tową edycję w kompie, ale w tym furmarku mam 210-15 FPS-ów, jak dobrze mi pamięć nie myli. Także wow, dobrze to wygląda. No i 300 FPS-ów. Ultra płynne, aż dziwne. Dziwne. No i fajne. Możemy jeszcze odpalić co? GPU Zeta chyba. On tam pokazuje wykorzystanie tych rdzeni karty graficznej. Zobaczmy. Ale powiem wam tak, nawet jak chipset graficzny jest obciążony, tu i tak, kurde, jest moc. Ma to sens. Co nam powie teraz GPU Z? Karta graficzna ma 8 GB. Jak coś ma w nazwie super, to musi mieć super. GPU Core Clock 1200, GPU Memory Clock 7000 MHz. To jest w ogóle jakiś kosmos dla mnie. Na tym się już nie znam. Ważne, że działa. Jak widzicie, udało się naprawić dzisiaj bardzo fajnego laptopa. Tu jeszcze pozostało co do zrobienia. Zapewne wymiana wentylatorów na nowe. Tu już będziemy pytali klientki, bo takie nowe wentylatory, przepraszam, tylko i wyłącznie do dostania u producenta. Można zamówić takie rzeczy, jakby nie patrzeć. Druga sprawa, test pełnej klawiatury, czy wszystkie guziki działają. I na sam koniec wymiana tej pasty na termopad PTM, bo w klasie gaming takich lotów nie używamy past. My tu już tutaj PTM musi być.
Dobra, jak materiał się podobał, łapa w górę, jak nie, łapa w dół, napisz komentarz i do następnego, by z Wami Spox 2. Cześć, hej!